Na chwilę obecną ani THQ Nordic, ani Alchemia nie zaprezentowali nam daty premiery Gothica Remake. Natomiast wiemy, kiedy odświeżona jedynka trafi do sprzedaży. Może nie jest to konkretny dzień, ale chociaż wiemy, w jakim okresie mocno wyczekiwana gra zadebiutuje. Otóż na Reddicie pojawił się raport finansowy grupy Embracer za rok 2023-2024, z którego wynika, że Gothic Remake zostanie wydany do końca roku fiskalnego, czyli do końca marca następnego roku. O prawdziwości raportu może świadczyć artykuł, który pojawił się na stronie GameStar. Choć nie mamy dokładnej daty, tak możemy wywnioskować, że odświeżonego Gothica powinniśmy dostać pod koniec 2024 roku. Taką właśnie datę przedstawili członkowie Alchemii na targach Gamescom 2023. Jednak miesiąc temu miało miejsce dość istotne wydarzenie. Otóż zaprezentowane zostało Kingdom Come 2. Osobiście uważam, że premiery tych dwóch gier mogą być od siebie oddalone w odstępstwie przynajmniej jednego miesiąca. Dlatego jeśli w najbliższym czasie poznalibyśmy konkretną datę premiery Kingdom Come 2, to mniej więcej moglibyśmy oszacować, kiedy wyjdzie Gothic Remake. Warto jeszcze raz przypomnieć, że choć twórcy remake'u wspominali na ubiegłorocznym Gamescomie o premierze pod koniec 2024 roku, to jednak niewykluczone, że premiera może zostać przeniesiona na początek 2025. Wszystko zależy od tego, w jakim obecnie stanie jest remake i ile jeszcze trzeba pracy włożyć, aby tą grę ukończyć. Jednak tego dowiemy się dopiero 2 sierpnia o godzinie 21. Jak widzimy, na premierę Gothica Remake przyjdzie nam jeszcze troszkę poczekać. W międzyczasie możecie zagrać w Lineage 2 i Sense, czyli klasyczną, odświeżoną grę MMO. Lineage 2 i Sense to darmowa, alternatywna wersja klasycznej gry Lineage 2. Zawiera wszystko to, co najlepsze w oryginale. Do tego dochodzi sporo nowych aktualizacji oraz funkcji, które sprawiają, że produkcja jest bardziej przystępna dla współczesnego gracza. Aktualizacja zawiera nowy serwer Project Eva. Jest to osobny serwer zapewniający wyjątkowe doświadczenia z gry. To idealna równowaga między hardcorem i wygodą. Twój sukces na serwerze zależy od twoich umiejętności i zainteresowania grą. Możesz otrzymać dostęp do zestawów wsparcia w postaci Eva Pass, dzięki któremu twoje doświadczenie w grze będzie nieco wygodniejsze. Dodatkowo dostępne są nowe rasy wysokich elfów i 2 nowe klasy. Boski Templariusz jest hybrydą wojownika oraz rycerza. Korzysta z potężnej magii światła. Jako broni używa jednoręcznego miecza oraz tarczy. Tkacz żywiołów to mag, który korzysta z magii ognia, lodu, natury i światła. Pojawiają się też nowe lokalizacje łowieckie, Kraina Cieni i Oaza Pustkowi z różnorodnymi krajobrazami i potworami. Wprowadzono nową codzienną aktywność na całym serwerze, inwazja potworów. Odeprzyj falę potworów i zdobądź wspaniałe nagrody w oparciu o swój wkład. Jeśli znudziło wam się klepanie orków w Górniczej Dolinie, to nie zapomnijcie wypróbować Lineage 2 i Sense. Więcej informacji znajdziecie w opisie filmu. Uważam jednak, że skoro twórcy biorą się za sprzedaż edycji kolekcjonerskiej, to premierę Gothica Remake planują jeszcze na ten rok. Wówczas to datę premiery, jak i inne ważne informacje o odświeżonej jedynce dostaniemy najprawdopodobniej 2 sierpnia. Ostatnio twórcy Gothica Remake serwują nam kolejne informacje dotyczące prac nad grą, powiedziałbym w bardzo niedbały sposób. Przykładem niech będzie grafika pochodząca z wcześniejszej wersji gry, której to nikt nie zaprezentował po Gamescomie. Był to niezbyt dobry pomysł, gdyż gracze od dłuższego czasu, czyli gdzieś od premiery zwiastuna Starego Obozu, wyczekują materiału wideo prezentującego rozgrywkę, aby się przekonać, w jakim stanie jest obecnie Gothic Remake oraz jak wygląda gameplay. Niestety fani dają upust swojemu niezadowoleniu z faktu otrzymania kolejnej grafiki, a nie gameplaya, dając jasno do zrozumienia, że kolejne rendery ich zwyczajnie nie interesują i oczekują konkretów, więc zakładam, że do sierpniowego pokazu nie otrzymamy żadnych nowych informacji. Możliwe, dostaniemy dość mocno spóźniony podcast, gdyż ostatni otrzymaliśmy w grudniu, czyli prawie pół roku temu. Niestety, na większy wysyp informacji musimy zaczekać do początku sierpnia na pokaz Showcase 2024. Oczywiście spotykam wiele pesymistycznych komentarzy dotyczących tego wydarzenia. Część z nich zakłada, że dostaniemy kolejny zwiastun, który podobnie jak rok temu zaprezentuje nam kolejny obszar Górniczej Doliny i to tyle. Osobiście jednak uważam, że faktycznie dostaniemy nie tylko datę premiery, ale również tak długo wyczekiwany gameplay. W końcu w ubiegłorocznym wrześniu dziennikarze growi mieli okazję zapoznać się z demem Gothica Remake, gdzie grywalną postacią był skazaniec Nyras, jednak owa wersja nie posiadała wielu mechanik, jak na przykład pływania, zgodnie z tym, co mówił Karol Laska.
Jednak największym zarzutem było zbyt intensywne światło, przepalone szarobure kolory oraz drewniane animacje. Warto wspomnieć, że było to prawie rok temu, zaś gra powstaje od 3 lat, więc z pewnością Alchemia poprawiła wiele mankamentów i z efektami swojej pracy czekają do sierpnia, aby na pokazie Showcase zaprezentować pierwszy gameplay z Gothica Remake, a przy okazji odpowiednio rozkręcić hype na grę, który niestety przez ostatnie decyzje marketingowe dość mocno zmalał. Fakt, że THQ Nordic planuje coś wielkiego na pokazie, świadczy zapowiedź organizatorów. Nasze wydarzenie Digital Showcase 2024 będzie pełne zapowiedzi światowych premier, aktualizacji wcześniej ogłoszonych gier, a może nawet zawierać pewne niespodzianki. Przekazała firma w opublikowanym komunikacie prasowym. Nie chcemy jednak zdradzać zbyt wiele. THQ Nordic poda wieści dotyczące Gothica 1 Remake, Titan Questa 2 i wielu innych gier, ale na razie zachowamy ponure szczegóły dla siebie. Czekajcie na dalsze informacje. Obstawiałbym, jak już kiedyś mówiłem, że twórcy zaprezentują odświeżone intro bądź zwiastun, gdzie pod koniec pokazany zostanie bezimienny, aby wywołać podobne emocje jak przy zapowiedzi God of War z 2016 roku. Pokazanie bezimiennego zdecydowanie zwiększyłoby hype. Samo zaprezentowanie odświeżonego wyglądu protagonisty jest bardziej niż pewne. W końcu model głównego bohatera został ukończony już ładnych kilka miesięcy temu, więc jego brak na pokazie byłby kolejnym strzałem w stopę w wykonaniu Alchemii oraz THQ Nordic. Na moim kanale pojawiło się wiele fatalistycznych komentarzy zakładających, że premiera nastąpi w 2025 roku albo nawet w 2026. Nie ma w tym nic dziwnego, biorąc pod uwagę ostatnie decyzje marketingowe Alchemii i THQ Nordic. Sam początek 2 lata temu nie był zły. Dostaliśmy zwiastun prezentujący starą kopalnię, a następnie otrzymaliśmy kilka grafik prezentujących stary obóz oraz niektóre pancerze. Hype oczywiście wzrósł niesamowicie, widząc z jaką dbałością o szczegóły zadbali alchemicy. W następnym roku dostaliśmy również kilka grafik, 3 podcasty oraz to, co najważniejsze, czyli kolejny zwiastun, tym razem prezentujący stary obóz. Jednak nie wszyscy byli zadowoleni z trailera. Sporo fanów oczekiwało, że twórcy zaprezentują gameplay. W końcu pojawiła się grafika prezentująca rozgrywkę. Im bliżej do dnia dzisiejszego, tym gorzej. Znowu dostaliśmy kilka grafik, w tym te prezentujące Diego, Kruka oraz Gomeza, których wygląd raczej przypadł do gustów fanów. Jednak począwszy od nowego roku, dostajemy wyłącznie kolejne grafiki, które niespecjalnie mówią, w jaki sposób będzie wyglądać rozgrywka. Dodatkowo nie tyle nie dostaliśmy gameplaya, co jeszcze daty premiery. Przypomnę jeszcze, że nadal czekamy na 4. odcinek podcastu, który choć troszkę mógłby uchylić rąbka tajemnicy. Jednak czarem goryczy przelał pewien trailer. Mianowicie nie znamy daty premiery, ani też nie wiemy jak będzie wyglądać rozgrywka, za to dostaliśmy zwiastun edycji kolekcjonerskiej. Tak, zamiast jakichś konkretnych informacji, dostaliśmy zwiastun edycji kolekcjonerskiej, która okazała się wyjątkowo nietrafiona. Sam zwiastun został odebrany negatywnie, a całą sytuację najlepiej podsumowuje ten komentarz. Gdyby tego było mało, to ostatnią zaprezentowaną grafiką jest screen pochodzący z ubiegłorocznego dema. Opublikowanie go było wyjątkowo złą decyzją, gdyż fani oczekują konkretów i z pewnością woleliby zobaczyć obecny stan gry, a nie ten, który miał zostać przerobiony. Przypomnę tylko, że twórcy mieli przeprojektować oświetlenie oraz kolorystykę, które są krytykowane od pierwszego zwiastuna i zamiast pokazać owoc swojej pracy, zaprezentowali starą wersję. Cały hype niestety przez ostatnie podjęte decyzje szoruje po dnie. Jedyne co może przywrócić wiarę fanów w ten projekt to zaprezentowanie rozgrywki na sierpniowym pokazie. Jednak mimo wszystko jestem optymistą i mam ogromną nadzieję, że twórcy nas nie zawiodą i dowiozą zarówno gameplay, jak i konkretną datę premiery. Tak jak wspominałem, hype zdecydowanie by wzrósł, gdyby twórcy na pokazie zaprezentowali zwiastun poprzedzający gameplay, gdzie zaprezentowaliby nowy wygląd bezimiennego. W najgorszej sytuacji pokażą kolejny, nic nie wnoszący zwiastun innego obozu. Jednak mimo wszystko, widząc projekty potworów, pancerzy czy lokacji, jestem święcie przekonany, że gra będzie posiadać ten gotikowy klimat. O to bym się nie martwił, natomiast niepokoi mnie rozgrywka, której do tej pory nie widzieliśmy. Nie zapominajmy jednak, że to od Gothica Remake zależy, czy seria zostanie wskrzeszona, czy też całkowicie pogrzebana. Dajcie znać, czego się spodziewacie na sierpniowym pokazie THQ Nordic, a my widzimy się już niedługo, zatem trzymajcie się, do zobaczenia, cześć! No to witamy na pokładzie.